Hello there! Z tej strony LEGO Hero Polska. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na przegląd najnowszego wydania specjalnego magazynu z serii LEGO Star Wars z minifigurką Asoki Tano. Zapraszam Was do oglądania. Zanim sam magazyn, to zaczniemy od pierwszego specjalnego dodatku. Zamiast jednej złotej karty, tak jak to jest w zwykłych magazynach, tutaj dostajemy 40 fajnych naklejek. Tak to przynajmniej jest podpisane. No i w sumie ja osobiście nie wiem, czy nie wolałbym tej karty. Znaczy kart nie zbieram, no naklejki też na nic mi się nie przydadzą, więc dla mnie to bez jakiejś większej różnicy. Z takich ciekawszych to mamy tutaj na przykład generała Grievousa czy hrabiego Dooku, no a z drugiej strony nawet Rancora. Okładka to wielki napis wydanie specjalne, logo LEGO Star Wars, informacja o zabawce LEGO Asoka Tano, plus 2 miecze świetlne, warto o tym wspomnieć. Info o quizie o Asoce, pokazane 2 fajowe plakaty, no i w tym wypadku rzeczywiście są one całkiem fajne. Jest też informacja o Super Komiksie, no i na koniec najważniejsze, czyli cena. I co ciekawe, jest to według mnie najbardziej specjalna rzecz w tym magazynie. Wynosi ona aż 35 zł bez grosza, więc jest to tak naprawdę o 12 zł więcej niż zwykły magazyn z serii LEGO Star Wars. Zaczynamy reklamą komiksu ze Szturmowcem Zwiadowcą. Za ten komiks oczywiście trzeba zapłacić 23 zł, więc według mnie lepiej się opłaca po prostu kupić sobie kilka książeczek od Amitu, jeśli ktoś właśnie chciałby sobie zbudować jakiś oddział skautów, no bo te książeczki po prostu wychodzą cenowo taniej. Jak zwykle intrygujący spis treści, pierwszy komiks z Luke'em Skywalkerem w roli głównej, awaria przycisku. Jak to zawsze bywa, te gazetki specjalne są w większym formacie, no i tak też jest w tym wypadku, ale komiks jest chyba w zwykłym formacie, tak to przynajmniej wygląda, dlatego jest on w pewnego rodzaju ramce. Reklama komiksu LEGO Ninjago z minifigurką Złotego Smoka Jaya. Komiks ciągnie się naprawdę długo, ponieważ kończy się aż na 16 stronie. Dalej mamy 2 całkiem fajne plakaty, no tylko że są to takie w miarę zwykłe plakaty, no bo jak było w poprzednim magazynie XXL, wtedy dostaliśmy po prostu jakieś te wielkie plakaty, no a tutaj mamy w sumie zwykłe plakaty, trochę większe niż zwykle. Jeden jest oczywiście z Asoką, a drugi z Flotą Republiki. Nie obeszłoby się oczywiście bez łamigłówek, przegląd droidów. Jak zwykle jest też jakaś gra, jeszcze trochę łamigłówek, no i jest też kolejna łamigłówka, czyli ten wspominany na okładce magazynu quiz o Asoce, konkretnie pod nazwą Wszystko o Asoce. Klasycznie mamy też trochę informacji o zabawce, wspaniała bohaterka, no i zabawki oczywiście dotyczy też krótszy komiks Kamienny Wojownik. Mi tam kamienni wojownicy jednak zawsze będą się kojarzyli z serią LEGO Ninjago. Na koniec jeszcze trochę łamigłówek, zagubieni na Korus oraz pojedynek na Perry Day, gdzie trzeba znaleźć różnicę. Na sam koniec zapowiedź, ale oczywiście nie kolejnego magazynu specjalnego albo magazynu XXL, bo te magazyny nigdy jakoś nie są wcześniej zapowiadane, więc po prostu mamy tutaj reklamę innych zwykłych magazynów LEGO Star Wars. Widzimy tutaj też ten, który ma się pojawić w najbliższym czasie, czyli magazyn z minifigurką Luke'a Skywalkera w stroju pilota. Dobra, tak się prezentuje polibag z minifigurką Asoki. No i tak jak wspomniałem wcześniej, jest on niższy, ale szerszy niż zwykle, jest on taki bardziej poziomy. No nie wiem, w sumie w magazynie z Vaderem to chociaż trochę się postarali, bo dali tam jakąś specjalną puszkę. No a tutaj za cenę 35 zł dostajemy tak naprawdę zwykłego polibaga z minifigurką. Asoka Tano, czyli dobrze wszystkim znana uczennica Anakina Skywalkera, która pierwszy raz pojawiła się w Gwiezdnych Wojnach w 2008 roku w filmie pod tytułem Wojny Klonów. Głównie jest jednak oczywiście znana z serialu pod tym samym tytułem, no a później pojawiała się jeszcze na przykład w serialu Star Wars Rebels, no i niedawno otrzymała swój własny serial. Ta konkretna wersja minifigurki właśnie przedstawia Asokę z serialu pod tytułem Asoka. No cóż, niektórzy z Was tą minifigurkę mogą mieć już w swojej kolekcji, nawet tak jak ja w 2 sztukach. Pojawiła się ona w 2023 roku w zestawie Asoka Tano z T6 Jedi Shuttle 75362 oraz w zestawie 75395 w 2024 roku, konkretnie w kalendarzu adwentowym. Więc tak jak wspomniałem, ja takie minifigurki już posiadam 2 w kolekcji, ta jest moja trzecia. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to minifigurka jest wyposażona w 2 miecze świetlne o białych ostrzach. Fajnie, że w końcu są to białe ostrza, no bo jak wiemy, ta Asoka z Rebelsów w 2016 roku otrzymała takie jakby niebiesko-białe ostrza, no a tutaj mamy takie prawdziwe białe, więc to jest oczywiście na plus.
Szkoda, że rękojeści mieczy świetlnych są to zwykłe elementy, bo według mnie idealnie by tutaj pasował mold rękojeści, które miała Asajj Ventress. Tors oraz nóżki to całkiem fajnie wykonane szaty Ahsoki. Według mnie są one naprawdę bardzo dobrze odwzorowane względem tego, co widzieliśmy w serialu właśnie o Ahsoce oraz w serialu The Mandalorian. No i naprawdę mamy tutaj wiele szczegółów. Dodatkowo idealnie jest to według mnie uzupełnione nadrukowanymi rączkami. Też są one bardzo szczegółowo wykonane, ale ta figurka byłaby już po prostu idealna, gdybyśmy dostali tutaj nadrukowane dual moldy. No bo tak, po prostu ten nadruk też wygląda fajnie, ale z dual moldami ta minifigurka już według mnie byłaby kompletna. Z dual moldami, nadrukiem oczywiście. No ale wiem, że byłoby to może trochę ciężko zrobić, wiecie, ciemny dual mold i na to jeszcze nadruki, więc i tak się nie czepiam, bo ta figurka wygląda fenomenalnie. Z tyłu torsu widzimy też nadrukowane odsłonięte plecy Ahsoki, no i zazwyczaj w LEGO tak to jest, że jak jaśniejszy kolor jest nadrukowany na ciemniejszym, to widać straszną różnicę odcieni, na przykład między zwykłym pomarańczowym a nadrukowanym pomarańczowym, ale w tym wypadku aż tak bardzo nie kuje to w oczy. Jeśli chodzi o jej montrale, czyli to może nie nakrycie głowy, te jakby włosy, no nie wiem, ciężko to określić, ale mam nadzieję, że wiecie, o który element mi chodzi, to jest on wykonany z gumy i według mnie naprawdę dobrze nadrukowany. Co ciekawe, specjalnie ten mold został zrobiony do tej minifigurki właśnie w 2023 roku, potem pojawił się jeszcze w 2024 w minifigurce Ahsoki z Perry Day, no i według mnie jest to całkiem dobry mold, dobrze odwzorowany. Ludzie bali się, że ta minifigurka dostanie po prostu ten sam mold, co kiedyś miała Ahsoka w wersji Padawana, ale na szczęście mamy tutaj specjalny element i według mnie bardzo dobrze on pasuje do Ahsoki z serialu. Główka oczywiście nadrukowana jest dwustronnie, no i jeden wyraz twarzy, no to wiadomo, spokojna, uśmiechnięta Ahsoka, no a druga to zdenerwowana Ahsoka. Według mnie są to całkiem dobrze odwzorowane twarze, widać, że Ahsoka jest tu troszeczkę jakby starsza niż było to u poprzednich minifigurek i według mnie naprawdę fajnie się to prezentuje. No i cóż nam pozostało? Porównać tą minifigurkę Ahsoki do jej drugiej wersji serialowej, która pojawiła się w 2024 roku w zestawie 75385 Ahsoka Tano Duel on Peridea. Tak naprawdę największą różnicą między tymi minifigurkami są szaty, znaczy jeśli chodzi o same nadruki, to są one naprawdę do siebie bardzo zbliżone, tylko jedna po prostu ma jaśniejsze, no a druga ciemniejsze. Jak widzicie, obydwie minifigurki mają te same główki, no i ten sam mold montrali, tylko że mamy tutaj po prostu w innym kolorze nadrukowaną tą opaskę. Mi osobiście chyba podoba się bardziej ta jaśniejsza wersja i według mnie tą jaśniejszą wersję mogli dodać do gazetki zamiast tej ciemniejszej. Dlaczego? No bo tamta już pojawiła się w kalendarzu adwentowym, więc wiele osób już mają w swojej kolekcji, no a ta w teorii dalej jest unikatowa dla tego jednego zestawu, więc dużo osób może jej jeszcze nie mieć. A wy macie te minifigurki w kolekcji? Dajcie znać w komentarzach. No i też dajcie znać, która z tych dwóch Ahsok bardziej wam się podoba. Dobra, mały update na prośbę Darth Almas Lorda. Jeśli nie znacie jego kanału, to serdecznie polecam zajrzeć. Prosił mnie on w komentarzu o porównanie minifigurki Ahsoki z wydania specjalnego magazynu LEGO Star Wars do minifigurki Ahsoki z kalendarza adwentowego. Jak widzicie, w moim przypadku obydwie minifigurki niestety są identyczne i nie ma między nimi żadnych różnic. Mówię o tym, bo ponoć zdarzają się wersje z jaśniejszym odcieniem niebieskiego na elemencie montrali. Podsumowując, tak jak to zazwyczaj jest przy magazynach, po prostu polecę tutaj klasykiem. Jeśli nie macie tej minifigurki w swojej kolekcji, to jest to świetna okazja, żeby ją sobie zdobyć. Cenowo wypada to trochę nie za ciekawe, no bo tak jak wspomniałem wcześniej, 35 zł za magazyn z minifigurką, no ale z drugiej strony, patrząc na Bricklinka, to średnia właśnie ceny tej minifigurki wynosi 34 zł, więc wychodzi to w miarę normalnie. Tym bardziej, że tutaj macie tą minifigurkę od ręki, nie musicie płacić za wysyłkę, no i poza tym macie jeszcze ten specjalny magazyn z 40 naklejkami oraz 2 całkiem fajnymi plakatami. Nie zmienia to jednak faktu, że ja dalej nie rozumiem, dlaczego to jest magazyn specjalny. W sensie jest on po prostu trochę większy niż zwykle, format jest większy, jest trochę dłuższy komiks i tak naprawdę tyle. No i dostajemy te 40 naklejek. Nie wiem tak naprawdę, za co płacimy tutaj te dodatkowe 12 zł. W magazynie z tym, nie wiem, TIE Interceptorem dostawaliśmy chociaż jakieś wielkie plakaty. W magazynie z Vaderem dostaliśmy puszkę, no a tutaj mamy tak naprawdę zwykły magazyn, tylko że z naklejkami, no i trochę większy. Tej ceny na pewno nie rekompensuje też trochę większy polybag, no bo tak jak wspomniałem wcześniej, do Vadera postarali się, chociaż i dostaliśmy 2 rodzaje puszek, no a tutaj mamy tak naprawdę minifigurkę, która jest zapakowana tak jak zwykle, tylko że polybag jest bardziej poziomy niż pionowy. No a sama minifigurka, tak jak wspomniałem wcześniej, jest po prostu fenomenalna, świetnie nadruki na torsie, nóżkach,
główce, montralach, no i zdecydowanie też na tych rączkach, więc tak jak mówiłem, po prostu jeśli nie macie tej figurki w swojej kolekcji, no to biegnijcie do kiosku i ją sobie dokupcie, a jak macie, to ja bym po prostu ten magazyn sobie pominął. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co wy uważacie o tym całym wydaniu specjalnym magazynu LEGO Star Wars i czy go zakupicie, czy jednak macie już minifigurkę w swojej kolekcji i raczej sobie odpuścicie taki magazyn. A ja się już z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, bo jak widzicie jest tu już nas około 20 000. Myślę, że jest to naprawdę całkiem fajny wynik, jak na kanał o tak wąskiej tematyce i to jeszcze nagrywający po polsku, więc dziękuję wam wszystkim za wsparcie. Do zobaczenia w następnym odcinku, niech moc będzie z wami i na razie.